Witam wszystkich na warsztaty 12 tradycji prowadzone przez Debbie Davis z Kalifornii. Dzisiaj omawiamy tradycję 11. Debbie, the floor is yours. Okay, thank you. Hi, everybody. I'm Debbie, and I'm an alcoholic. And I'm coming to you from Concord, California, which is outside of the San Francisco area. Cześć wszystkim, mam na imię Debbie, jestem alkoholiczką i dzwonię do Was z Concord, California, co jest bardzo blisko San Francisco. My sobriety date is February 8, 1976, and my home group is the Primary Purpose Group in Dublin, California. Moja data trzeźwości jest 8 luty 1976 rok i moja grupa domowa to jest grupa Primary Purpose, miejscowość Dublin, Kalifornia. I've been asked to come and share my experience on how the 12 traditions have been applied in my life, and want to make sure that I never come off or imply I'm some authority or rule maker or final decision or anything like that. I'm just simply a member of AA sharing my experience, strength, and hope with you. Ja zostałam zaproszona, żeby podzielić się swoim doświadczeniem, jak tradycje mają wpływ, jak korzystam z nich w moim życiu osobistym. I chcę podkreślić, że nie jestem żadnym autorytetem, nie ustalam żadnych zasad, nie jestem żadnym takim autorytetem, ja po prostu dzielę się swoim doświadczeniem odnośnie 12 tradycji. When they were presented, the traditions were presented in April of 1946 in our magazine, The Grapevine, part of the title was, they are the 12 points to assure our future. Jak tradycje były przedstawione w kwietniu 1946 roku w naszym czasopiśmie Grapevine, dodali taki punkt, że tradycje są punkty do zapewniania naszej przyszłości. And there were actually several traditions implied 7 years before they were written in the foreword to the first edition Big Book. I jeśli chodzi o przedmowę do pierwszej edycji, niektóre tradycje były tak wspominane, zanim zostały oficjalnie opublikowane, niektóre tradycje były w przedmowie pierwszej wspominane. In that foreword, it states regarding anonymity, and it's just really just one sentence. It's kind of a long one. I'll go about half and half of it. Okay, Isa? Okay, hang on one second. Is that it's in the first edition or it's in the... It's in the foreword to first edition English version. Okay, czy ktoś ma Wielką Księgę ze sobą? Sorry. I mógłby to przeczytać? It's in I know any of our English printed big books, the forward to first edition. Okay. Okay. No mogę czytać, ale po polsku. Po polsku. Yeah. Okay, and where is it at in the big book? Mam na imię Agata, jestem alkoholiczką. Tą wersję rozszerzoną mam przeczytać, tak? Nie. Moment. Debbie przeczyta zdanie z przedmowy do pierwszej edycji i jeśli możesz znaleźć to samo zdanie i przeczytać w wersji polskiej, bo nie mam polską Wielką Księgę przy sobie. Przedmowa do wydania pierwszego, tak? Do wydania pierwszego. I czytać. Jak Debbie przeczyta to zdanie, to proszę znaleźć po polsku i przeczytać. Okay, go ahead, Debbie. Okay. Sorry about that. I don't have a Polish big book with me, so. Okay. So if someone is going to repeat it in forward to first edition, the third paragraph. When writing or speaking publicly about alcoholism, we urge each of our fellowship to omit his personal name, designating himself instead as a member of Alcoholics Anonymous. Okay.
To jest trzeci akapit z przedmowy do wydania pierwszego. Jeśli możesz przeczytać pierwsze zdanie. Okej. To byłoby tak. Nalegamy, by każdy z naszej wspólnoty piszący czy mówiący publicznie o alkoholizmie pomijał swoje nazwisko, przedstawiając się jako członek anonimowych alkoholików. Będzie to? Okay. Because anonymity is greatly misunderstood, our General Service Office actually has produced a pamphlet called Understanding Anonymity. Ponieważ anonimowość to jest taki temat, który czasami jest niezrozumiany, nasza biuro wydało taką ulotkę zrozumienia anonimowości. We'll talk about some examples later, but let's review the short and the long form. Ja zaraz podam przykłady, ale teraz przeczytamy krótką i długą formę. The short form. Our public relations policy is based on attraction rather than promotion. We need always maintain personal anonymity at the level of press, radio, and films. Krótka forma. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przeciąganiu, a nie na reklamowaniu. Musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu. The long form reads, our relations with the general public should be characterized by personal anonymity. We think AA ought to avoid sensational advertising. Our names and pictures as AA members ought not be broadcast, filmed, or publicly printed. Our public relations should be guided by the principle of attraction rather than promotion. There is never need to praise ourselves. We feel it better to let our friends recommend us. Nasza długa forma brzmi tak. Nasze stosunki ze społeczeństwem powinny opierać się na zasadzie osobistej anonimowości. Uważamy, że AA powinno unikać sensacyjnej reklamy. Nasze nazwiska i zdjęcia jako członków AA nie powinny pojawiać się w druku, być filmowane lub pokazywane w mediach. Nasze oddziaływanie na zewnątrz powinno opierać się na zasadzie przeciągania, a nie reklamowania. Nigdy nie możemy sami siebie zachwalać. Uważamy, że będzie lepiej, gdy będą nas polecać nasi przyjaciele. So while this is sort of giving us a guideline for our relations with maybe the professional community or with the outside world, it also applies to our group life. No i pomimo, że to jest zarys, który służy jako zarys dla jak my mamy się zachowywać wobec świata zewnętrznego, to też możemy używać tą tradycję, jeśli chodzi o życie naszej grupy AA. So we can ask ourselves, as a member of AA, how do I project myself? I możemy zapytać sami siebie, jako członek AA, w jaki sposób ja pokazuję siebie, czym ja reprezentuję siebie. So for example, let's take the workplace. You might be in a profession that it would be detrimental if anyone knew you were a member of Alcoholics Anonymous, because obviously you're an alcoholic, and you might be in a profession where that kind of scares people. If you're a doctor, we certainly don't want you having a slip and doing drunken surgery. No i podam taki przykład. Na przykład możesz mieć taki zawód, gdzie gdyby wiedzieli ludzie, że jesteś członkiem anonimowych alkoholików, to by było niekomfortowo dla niektórych ludzi. Na przykład gdybyś był lekarzem i ludzie by wiedzieli, że jesteś w AA, to by wiedzieli, że jesteś alkoholikiem i mogliby się czuć niekomfortowo, że lekarz jest alkoholik albo chirurg jest alkoholik, bo co jak w trakcie operacji będzie miał nawrót choroby i się napije i coś się stanie.
So I forgot where I was. So you may be in a profession where your anonymity is most important. I know that I have a grand sponsee who is a judge, still acting judge. And her anonymity is quite important. So she's not on any of our sponsee lists, even though they are confidential. She cannot take the chance of that information getting out. Bo jest możliwe, że masz taki zawód, gdzie twoja anonimowość jest bardzo, bardzo cenna i bardzo ważna. Na przykład ja mam prasponsorowaną, która jest sędzią, praktykującą sędzią i ponieważ jest tą sędzią, ona nie jest na żadnej listy, jej numer telefonu nigdzie nie jest rozdany, pomimo że listy na przykład moich sponsorowanych i ich sponsorowanych są bezpieczne, ale ona nie chce zaryzykować, bo to jest bardzo ważne dla niej, żeby zachować tą anonimowość. Some people are open about being a member. And in my workplace, that was never anything that would be detrimental. I niektórzy są bardzo otwarci o tym, że są w anonimowych alkoholików. Na przykład w moim zawodzie, w mojej pracy, to nie był temat, który mógłby mi zaszkodzić. It almost became important or imperative that I let them know, because I would say, can I have an upcoming Friday off? And they would say, sure. Where are you going? Oh, I'm going to Kansas. What are you going to do there? See friends. No i po jakimś czasie to nawet było ważne, żeby oni wiedzieli, co ja robię, bo na przykład poprosiłam, potrzebuję przyszły piątek wolny. Fajnie, okej, a co robisz? Jadę do Kansas. A co robisz w Kansas? Idę się spotkać z przyjaciółmi. And then a few weeks later, you ask for another Friday off because you're going to go to Wyoming to see friends. No i za parę tygodni potrzebuję kolejny piątek wolny, żeby, nie wiem, polecieć do Wyoming, żeby zobaczyć się z przyjaciółmi. And after a while, they get to thinking you sure have a lot of friends all over the United States. I po jakimś czasie tak się zastanawiają. Debbie ma bardzo dużo przyjaciół wokół Stanach Zjednoczonych. And finally, I disclose what I'm doing, and they certainly support and understand that. However, i w końcu przyznałam się do tego, co robię, i oni absolutnie zrozumieli i popierali, ale now I really got to wear my A game, because I will represent to them, despite any disclosure of that disclaimer, I represent to them Alcoholics Anonymous. I mówię, ale, że ja teraz naprawdę muszę być po prostu na topie, jeśli chodzi o moje zachowanie, ponieważ ja dla nich reprezentuję całość anonimowych alkoholików. So my guide is, am I an attraction to Alcoholics Anonymous, to them? I dla mnie moja taka wskazówka jest, czy ja jestem taką osobą atrakcyjną, tak, jeśli chodzi o swoją osobowość, jako anonimowy alkoholik dla nich na przykład. If I take the attitude that everywhere I go, everyone knows I'm a member of AA, even though they don't, I never know who's watching. I jeśli ja mam takie założenie, że gdziekolwiek ja pójdę, wszyscy wiedzą, że jestem członkiem anonimowych alkoholików, muszę się zachowywać, bo ja nigdy nie wiem, kto mnie obserwuje. We become
silent ambassadors that may be found out. So what is my behavior like outside the 1 hour meeting time? That's where it really counts. No i gdziekolwiek idę, ja muszę zdać sobie sprawę, że jestem takim cichym ambasadorem anonimowych alkoholików, które w każdej chwili ludzie mogą się dowiedzieć. I czy moje zachowanie poza meetingu jest w porządku. Let's look at our group life. Spójrzmy na życie w grupie anonimowych alkoholików. I realize it might be a little different in an online version, but before that, when you were in your in-person meetings, what did your group look and feel like? No i ja wiem, że może być różnie teraz na tych online'owych meetingów, ale zastanówcie się, zanim zaczęliście chodzić na te online meetingi, jak wasza grupa reprezentowała? Jakie były takie uczucie, jak ktoś wchodził do waszej grupy, do waszego meetingu? Did it seem inviting? Did you have greeters? Was it clearly marked where the meeting is, or did they have to have a treasure map to find you? Czy było taka ciepła atmosfera? Czy mieliście witających? Czy było jasno, jak dotrzeć do wasz meeting? Czy ktoś potrzebował mapę, żeby po prostu dotrzeć do waszego meetingu? I think a big part of why we haven't kept growing in the last 20 years is because of how we receive those new to us. I ja uważam, że bardzo duża przyczyna tego, że nie rozrastamy i nie rośniemy jako wspólnota, jest w jaki sposób traktujemy nowicjuszy, jak trafiają do nas. Are we as a group an attraction? Or when someone new comes in, do they see or feel it's all a bunch of groupy, cliquey kind of gathering? I czy my jako grupa przyciągamy nowych osób? Czy jesteśmy atrakcyjni dla nowych osób? Czy jak nowa osoba przychodzi, to czuje, że weszła do jakiejś kliki niefajnej? When I go to a group, I can almost feel or sense its personality when I hit the doorway. Jak ja idę na nowy meeting czy do nowej grupy, to ja wyczuwam, jaka ta grupa ma osobowość, jak przechodzę próg drzwi. Is there a greeter or two? Is there a buzz in the air? Is there a heartbeat in the air? Czy jest jakieś witające, czy może dwa? Czy tam buzuje? Czy jest takie bicie serca w powietrzu? Again, pre-COVID, when people would come into our room, they would be greeted by at least two people, and then others as they would make their way into the room who were standing around, whether you were a familiar or unfamiliar face. Na przykład przed COVID-em, oczywiście, jak ktoś trafił na nasz meeting, to było dwóch witających, którzy od razu go przywitali, i potem jak wchodził do pokoju, to inni przychodzili i rozmawiali, czy to była osoba znana im, czy nieznana. And God help you if you thought you could come in and sit down and not be bothered, because we're going to bother you by our hellos and welcomes and handshakes and invitations to meet other people. No i niestety, ja wiem, że może nowicjusz ma taką cichą nadzieję, że usiądzie i wszyscy zostawią mu w spokoju, ale niestety my będziemy rozmawiać z tobą, zapraszać cię, żebyś poznał innych osób, nie zostawimy cię w spokoju. I think too, do we take the time, if someone is new to AA, to explain our group, what Alcoholics Anonymous is? Because if we're just doing, hi, how are you? Hi, how are you? That is
pretty useless. No i takie pytanie, czy poświęcamy czas, żeby wytłumaczyć tym nowicjuszom, na czym polega AA, co to w ogóle jest, jak wygląda wspólnota, czy po prostu cześć, cześć, cześć. Jak mówimy tylko cześć, 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 to jest zupełnie bezużyteczne. It's like I'm tossing them some peppermint candies when they really need a banquet. I to jest trochę tak, że rzucam im miętusa, jak naprawdę on potrzebuje się nakarmić całym daniem. Are we taking the time to introduce them to some of the meetings we're going to so they have a friendly face when they arrive there? Czy poświęcamy czas, żeby zapoznać tą osobą, że są inne meetingi, na które na przykład ja chodzę, że jak ta osoba przyjdzie na ten meeting, to już będzie miał jedną znajomą osobę. Are we exchanging phone numbers and then I call them because they're not going to call me? You know, if you've had somebody new actually call you, that's probably 1 in a million times you've given your number out. No i czy rozdajemy czy wymieniamy się numerami telefonu i czy dzwonimy do tych nowych osób, bo bardzo rzadko się zdarza, że nowa osoba będzie dzwoniła do ciebie. Jeśli tak się zdarzy, to jest 1 na 1 000 000 razy, jak rozdałeś swój numer telefonu. Some years ago, at an event I hosted, the question was, what made you come back to your second AA meeting, and are you passing that on? No i kiedyś byłam na takiej konferencji, którą ja zorganizowałam, i pytanie było następujące. Co spowodowało, że wróciłaś na swój drugi meeting AA i czy przekazujesz to samo, co otrzymałeś dalej? And of the maybe 75, 80 people that shared just a few minutes on that topic, there was basically, they all said the same thing, just in a different story. No i z 75-80 osób, którzy się wypowiadali na ten temat, większość z nich powiedziała to samo, tylko w innych wersjach. Their summary answer was someone's kindness. No i powiedzieli, że podsumując, że ktoś był miły, uprzejmy. The kindness that we extend is so attractive that there aren't any amount of words that can convey that like that action. Tą serdeczność, którą przekazujemy, to nie ma słów, które mogą opisywać tą serdeczność, która jest przekazana przez nas. Oftentimes I think of promotion as promises. Like, if you get sober, you'll get your spouse back, or the big job, or all your dreams will come true. Jeśli chodzi o reklamowanie, to czasami słyszę takie obietnice, tak, w formie reklamowania. Na przykład, jak to zrobisz, to odzyskasz rodzinę, wszystkie twoje marzenia się spełniają, dostaniesz jakiś samochód. All we do promise you is if you take the first 11 steps of AA, you will have a spiritual awakening. That's our only promise in the steps. Jedyna obietnica w tym programie to jest ta, że jak przerobicie pierwsze 11 kroków, to będziecie mieli duchowe doświadczenie, przebudzenie duchowe po tych 11 kroków. To jest jedyna nasza obietnica. And I know that there's lots of other statements and promises throughout the big book, but again, none of those will guarantee you're going to get all those outside things you want, but you'll get something even far greater, and that's a spiritual awakening. No i ja wiem, że są różne obietnice w Wielkiej Księdze, ale żadna nie obiecuje
wszystkie te zewnętrzne rzeczy, na przykład, nie wiem, ten samochód albo bogactwo, ale to, co otrzymasz, to jest o wiele, wiele cenniejsze i to jest to przebudzenie duchowe. In the book Dr. Bob and the Good Old Timers, there is reference to two ways to, as they said, break the anonymity tradition. I w książce Dr. Bob i chyba starzy, dobrzy weterynarze, coś takiego, w tej książce to jest opisane how many ways? Two. Są dwa sposoby, jak można złamać anonimowość. One is by giving your full name at the public level of press or radio. Pierwsze to jest przedstawienie się imienie i nazwisko wobec prasy lub radia. The other is by being so anonymous that you can't be reached by other drunks. I kolejna rzecz, która łamie tą anonimowość, że jesteś aż tak anonimowy, że inni alkoholicy nie mogą się do ciebie dodzwonić i skontaktować się z tobą. So when I introduce myself to people in the group, I always say my first and last name, because do you know how many Debbies there are? In fact, as my last name starts with a D, I also sponsor a woman, Debbie D. Okay, so it can be confusing as to who is who. Ja na przykład, jak się przedstawiam innym alkoholikom, to ja się przedstawiam jako Debbie Davis, bo jest mnóstwo Debbies w Stanach Zjednoczonych i ja nawet sponsoruję drugą osobę, która jest Debbie, też D, więc ja się przedstawiam jako Debbie Davis. I also sponsor 4 women named Lori. Ja również sponsoruję 4 kobiety i wszystkie nazywają się Lori. So one-on-one, I don't want to be anonymous with my people. And I get a lot of emails, even though their last name is in their email address, they'll sign it. So is it Jane Kowalski versus Juan Kowalski? Is that John Doe for you guys? Oh, what's Jane Doe? Jane Doe is Dominika, bo John Doe to jest Jan Kowalski, a jako kobieta? Nie wiem, czy się mówi po polsku jako kobieta, Jan Kowalski, nie wiem. There's no female version. Okay. I don't think. We'll just say Joanna Kowalski. Jana. Okay. Kowalska. Janina, może Janina najlepiej. Janina Kowalska. Janina Kowalska. Okay. So, oh gosh, where was I? The emails signed. Emails. So even though their last name is in the email address, they'll sign it Jane D. Yeah. I często ja nie chcę na przykład być anonimowa, jak rozmawiam z drugim alkoholikiem. Ja chcę, żeby oni wiedzieli, kim ja jestem. Ale ja na przykład, no nie wiem ile razy, mnóstwo maili dostaję. I pomimo, że ich imię i nazwisko jest ich adres mailowy, to oni się podpisują na przykład Joanna K. albo Janina K. Tak? Bez nazwiska. I actually got a invitation to a bridal shower, and they used the name of the bride's last initial. Like, good God. I mean, an anonymity was taken to a ridiculously private level. This is not an AA meeting or an AA function. No i ja nawet dostałam zaproszenie od drugiej alkoholiczki na jej, to była taka impreza przedweselna i ona nawet na zaproszeniu nie podała swoje nazwisko. To było takie trochę przesadne, bo to nie było, to nawet nie była impreza AO-wska, tak?
To me, attraction rather than promotion is my actions rather than my words. No i dla mnie te przeciąganie, a nie reklamowanie, to jest w jaki sposób ja się zachowywam, a nie tylko moje słowa. Another thing about not being so anonymous amongst our own people is many times people will go into the hospital. And it's hard to go to the information desk asking for Plumber Bob. No i bardzo, jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, jeśli chodzi o anonimowość wśród nas, naszych, prawda? Że bardzo często ktoś wyląduje w szpitalu i bardzo trudno jest pójść do szpitala i na przykład poprosić o hydraulic Tomek albo hydraulic Bob, tak? And his real name is Steve Johnson. You know, go figure, right? I on tak naprawdę się nazywa Steve Johnson, tak? So if you're unsure, read the pamphlet and be mindful. It's hard to find Debbie in the phone book. I realize we don't maybe use those much anymore, but at the time, it's hard to find just Debbie in the phone book. No i jeśli nie masz pewności co do anonimowości, to przeczytaj tą ulotkę, bo jest w języku polskim. I bo trudno jest na przykład znaleźć sama Debbie w książce telefonicznej. Ja wiem, że teraz nie używamy książki telefonicznej, ale kiedyś tak było. Dominika, can we go to the checklist questions? I want to highlight one of those. Number 7. Okej, i chciałabym przejść do takich fajnych pytań odnośnie tej tradycji. Pytanie numer 7. Is my AA sobriety attractive enough that a sick drunk would want such a quality for himself? Czy moja trzeźwość w AA jest na tyle atrakcyjna, że chory pijak chciałby takiej cechy dla siebie? What I encourage people to do is, if you walked into your home group and saw you in the room, what would that look like? No i zadaję takie pytanie. Jeśli ty byś trafił do swojej grupy i byś widział sam siebie w tym pokoju, jak byś siebie widział? How early are you there, or do you slide in 5 minutes before the meeting starts? Czy przychodzisz na meeting wcześniej? Czy ślizgasz się 5 minut zanim meeting się zaczyna? Are you with your group of friends, or are you keeping an eye on who's coming through the door and looking for the unfamiliar face? Czy tylko rozmawiasz z przyjaciółmi? Czy masz jedno oko na drzwi i szukasz tą nową osobę, która wchodzi? And the reason I say unfamiliar face is because it's not limited to new people. No i mówię, że taka nieznana osoba, bo to nie tylko nowicjusze wchodzą. I have visited many groups and meetings in my years, and seldom, I would say maybe 15 or 20% of the time, I am approached as an unfamiliar face. Otherwise, I have to do the approaching and try to engage in light conversation with someone. Ja chodzę na różne meetingi, różne nowe dla mnie meetingi i powiem wam, że bardzo rzadko ktoś podchodzi do mnie jako nieznaną osobę. Bardzo rzadko, tak może 20% czasu. Całą resztę czasu to ja muszę wejść, ja muszę zacząć rozmawiać z osobami. So it's important for me to be that attraction, that I'm approachable and I approach you and welcome you so you can have the same great experience at that group that I have.
Dla mnie to jest bardzo ważne, żeby być taką osobą przyciągającą, że ludzie mogą podejść do mnie, że ja podchodzę do nowych osób, żeby czuli się tacy zaopiekowani dobrze na mojej grupie. In addition to at this other level, at AA member level, so to speak, there's a lot of commonalities for me with the seventh tradition. I jeśli chodzi o tą tradycję, na tym poziomie członków AA, na tym poziomie, to jest bardzo dużo podobieństw z siódmą tradycją. So for example, do I live financially attractive? Now, I'm not talking fancy cars or fancy clothes or jewelry, but do I live in a responsible way where I'm not trying to bum money from everybody? No i to jest takie ciekawe, co ja powiem, ale czy ja żyję na przykład w taki sposób, który jest finansowo atrakcyjny? Nie mówię o tym, że tutaj lansuję się samochodami i bogactwem, tylko czy ja wchodzę na meeting i pożyczam pieniądze od różnych osób? Czy ja jestem samowystarczalna? Am I emotionally attractive? Or am I somebody who, when you come in, are they hot or are they cold today? Am I critical or kind? No i czy emocjonalnie jestem atrakcyjna na przykład? Jak wchodzę do pokoju, czy ludzie myślą, jak ona dzisiaj? Ciepła, zimna? W jaki sposób ona będzie podchodziła do mnie dzisiaj? Czy będzie miła, czy niemiła? Am I physically attractive? Did I bother to brush my hair, brush my teeth, put on some appropriate clothing? Did I bother to take some time to present myself appropriately? Czy fizycznie jestem atrakcyjna? To znaczy, czy umyłam zęby, czy włosy wyczesałam, czy się ładnie ubrałam, czy się wykąpałam, czy włożyłam trochę czasu, żeby jakoś wyglądać atrakcyjnie, jak jestem na tym meetingu. There are those who sort of dress down to go to their AA meetings with the thinking that they want the newcomer to feel comfortable. Niektórzy na przykład ubierają się bardziej tak na luzie, jak chodzą na meetingi AA, bo oni chcą, żeby nowicjusze, jak przychodzą, żeby czuli się bardziej komfortowo. That's fine. My thinking, however, is I want to be someone that inspires them to step up, not dumb it down. To jest okej. Moje doświadczenie jest takie, że ja chcę tak zainspirować tą osobę, żeby tak jakby się podnieśli troszeczkę, a nie, że to jest okej, żeby wyglądać jak dziad. I recall my former husband found Alcoholics Anonymous inside a penitentiary. Wspominam, że mój były mąż znalazł that's where he found Alcoholics Anonymous? Okay. Że został przedstawiony anonimowym alkoholikom, jak był w więzieniu. And his shirts and jeans were pressed and creased, and he often said he dressed better than the people coming in from the outside. Jak on był w więzieniu, to zawsze miał wyprasowaną koszulę, wyprasowane spodnie i on powiedział, że on częściej w więzieniu wyglądał lepiej niż osoby, które przychodziły do więzienia z zewnątrz. When we see the photo of the man on the bed where there's two gentlemen talking to the guy on the bed, the guy on the bed's got a little white t-shirt on, the two men are in a coat and tie. Jest bardzo taki obraz słynny, gdzie jest facet, który siedzi na łóżku i dwóch siedzą obok niego i rozmawiają z nim. To jest taki bardzo znany obraz AA. Facet na łóżku ma t-shirt, taki biały, a osoby, które siedzą przy nim mają krawat i marynarkę. And it's not with the intention
to make the new man feel bad. It's to say we don't look like our stories. No i to nie jest to, że chcą, żeby ta osoba, która siedzi na tym łóżku, źle się czuła. To jest po to, żeby powiedzieć, ja nie wyglądam tak jak moja historia. Am I verbally attractive? Or is my language filled with profanity? Czy jeśli się wysławiam, czy werbalnie jestem atrakcyjna, czy po prostu ciągle przeklinam? There's an old saying that the lack of profanity never has offended anyone. Jest takie stare powiedzenie, że brak przekleństwa nigdy nie obraził nikogo. Am I a gossip or a secret keeper? Czy ja obgaduję innych ludzi? Czy ja potrafię zachować tajemnicę? Again, am I verbally criticizing or am I commending? Czy ja szybko krytykuję? Czy ja raczej chwalę? And another area is, am I spiritually attractive? I kolejna taka dziedzina jest, czy ja jestem duchowo atrakcyjna. I don't need to pepper every sentence with God, 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 God to try to convey to you I am spiritually grounded. Ja nie muszę co chwilę mówić Bóg, 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 żeby przekonać ciebie, że ja jestem bardzo na jakimś duchowym poziomie. My hope is that my behavior and actions are evident that I'm grounded with the higher power. Ja mam nadzieję, że moje zachowanie i sposób, jak się zachowuję, to są taki dowód, że ja jestem połączona z tą siłą wyższą. I lost my thought. Okay, I can't remember now what I was going to say, but we've got about 15 minutes left, so why don't we go ahead and open it up for any questions? Okej, dziękuję. Na tyle zakończymy tutaj i teraz zapraszam na pytania. Jak ktoś ma jakieś pytanie. Okay, Elena. Hi, my name's Elena and I'm an alcoholic. I'm curious, Debbie, what I see often that people posting sobriety chips on social media, celebrities, and then fellows that I know. Is that breaking anonymity? I mean, the person itself is posting them, but what are your, thoughts on this? Okej. Ja bardzo często widzę na przykład na Facebook albo jakieś media społecznościowe, że ludzie te chips, medale te AA-owskie, które czasami dostają za okres trzeźwości, po prostu postują na mediach społecznościowych. Jaką masz opinię? Czy to jest łamanie anonimowości, czy nie? I know that we get very excited about our sobriety milestones, but like any social media information you put on your page, you really never know who is seeing that. Ja wiem, że dużo ludzi bardzo się cieszy ze swojej trzeźwości i jak mają jakąś rocznicę na przykład. Ale tak jak na każdych mediach społecznościowych nigdy nie wiesz, kto może to zobaczyć. Again, my opinions on things, my position on topics, you really never know. And not too long ago, we had a gal who was in like the human resources department of this company. No i to są moje opinie. Nigdy nie wiadomo, ale podam wam przykład, że była taka kobieta, która była dyrektorem zasobów ludzkich w takiej firmie. And there were 3 applicants, all seemingly qualified. And her boss said, I'd like you to check their social media Facebook pages. No i było 3 kandydatów, którzy wszyscy byli kwalifikowani.
Jej dyrektor poprosi ją, żeby sprawdziła ich strony na Facebooka. So she did. And one person talked about their enjoyment of outdoor sports and hiking and climbing and that kind of thing. Jedna osoba z tych trzech na Facebooku to postowała, że uwielbia sporty na zewnątrz, spinanie się po górach, chodzenie po górach i tak dalej. Another one talked about their community service and their family gatherings and things like that. Druga osoba dużo opowiadała o spotkań rodzinnych, jak ona pomaga społeczeństwie, tutaj ma różne takie fajne rzeczy, które organizuje, żeby pomóc społeczeństwie. And the third one talked about their wild weekend drinking parties and woohoo! I trzecia na Facebooku opisała o imprezach i jak ona pije i co weekend i imprezuje i woohoo! Guess who did not get the call back? Zgadnijcie, kto nie został zaproszony na drugi etap. The woohoo girl. Dziewczyna, która woohoo powiedziała. So you see, you never know who's looking, no matter how private you think it is. So I'm not making a ruling whether you should do it or not do it, but maybe the question more is, why are you doing it? No i ja nie mówię, ja nie mam opinii, czy powinni to robić, czy nie powinni robić. Ja tylko mówię, że nigdy nie wiadomo, kto może na to spojrzeć i myślę, że ważniejsze pytanie jest, dlaczego to robisz, dlaczego to postujesz? Most of the time it's for way to goes and attention and likes and all that kind of stuff. So maybe ask yourself, should it be promoted or maybe a little more humility to it? No i bardzo często to jest tak, że chcemy, żeby ludzie nam klaskali, powiedzieli, że super, że jest fajnie, chcemy zwrócić na siebie uwagę. No i jest możliwe, że trochę pokory tutaj by się przydało. Thank you. Alicja? Hi, hello. Thank you very much for your chair today, and that was very, very nice. I have one question, because especially in the times of online meetings, I'm personally attending meetings which is open, and a link to this meeting is displayed on a website. Our national website is available to anyone. And I don't feel especially comfortable if at this meeting, in a meeting, there is scenario in the agenda is a point when there is says if anyone is looking for sponsor or if you are ready to sponsor, please share your phone number on the chat. Because I think that everyone could attend this meeting and everyone can basically obtain this phone number. So I don't really feel comfortable, but I had many different opinions about this. People, they saying, as you were mentioning, that we have to be visible. However, I'm still don't feel very comfortable sharing this phone number. And I would like to hear your opinion about this, especially that there are different ways of connecting sponsors with sponsors through raising hands, through chat, private chat, or through having a service which coordinates this, connecting these people. But I'm very interested with your thoughts about this. Okay. Moje pytanie jest takie następujące, że teraz na Zoomie ja chodzę na taką grupę i ta grupa jest online i w ogóle jest w spisie meetingów online. Każdy może przyjść na tą grupę, każdy może się wpisać i na koniec meetingu proszą o to, żeby zostawić numer telefonu, jeśli ktoś jest gotowy do sponsorowania. Ja niespecjalnie czuję się komfortowo zostawiać swój numer telefonu, ponieważ każda osoba może przyjść na ten meeting.
I ja osobiście nie czuję się komfortowo. Ja wiem, że są różne sposoby. Zamiast zostawienia numeru telefonu, to można, nie wiem, poprosić o podniesienie ręki lub jest taka służba koordynator sponsorów, który może łączyć osoby do sponsorowania. I ja nadal nie czuję się ok zostawienie swój numer telefonu na czacie w takiej publicznej grupie, gdzie jest opublikowany online. Jaką ty masz opinię na ten temat, Debbie? It is more exposure as we're online and more people have access that we don't know. They could come in under a false name. There are groups that require you, at least in the beginning, to have your camera on so we can see you're a real person, to put in a real name. I mean, I could put in Bob, I suppose, but or Jane and whatever, and go under a false name. But there is more exposure, absolutely, to our method currently. No tak, jest takie ryzyko, tak, że jesteśmy podatni na takie różne rzeczy, bo to jest, meetingi są otwarte i różne osoby mogą przyjść. Niektóre meetingi mówią, że trzeba włączyć kamerę, przynajmniej na początku, żeby wszyscy zobaczyli, kim jesteś. Oczywiście mogłabym podać na przykład nie moje imię, na przykład Bob albo coś takiego. To tak, to jest takie ryzyko. And so each person is going to need to do what they feel right about. To każda osoba musi zrobić zgodnie z własnym sumieniem. In my 45 years, I've been on my group's phone list with my first and last name. And maybe when I was about 5 years sober, there was a problem with that. But one incident in 45 years is pretty slim. No i ja 45 lat jestem w AA i przez te 45 lat jestem na takiej liście numerów telefonu w mojej grupie. I chyba jak miałam 5 lat trzeźwości, to był jakiś mały problem, ale w ciągu 45 latach jeden problem to nie jest takie wielkie coś. In my husband's home group and in my home group on the online version, we have a couple people, a man and a woman, that you can chat with to get connected to a sponsor, or tell the sponsor coordinator you're available for sponsorship. So it's handled more privately in some of the groups I've seen. Na przykład na grupy mojego męża to jest taka osoba, która koordynuje. Możesz czatować z tą osobą, jak szukasz sponsora, to możesz rozmawiać z tą osobą, mogą ci połączyć. Tak jest na niektórych grupach, to jest bardziej taki prywatny sposób na załatwienie sprawy. But there are some other ways that you can make yourself available. It's just a little bit different, and perhaps as you might feel a little bit more exposed in the online method. No i to jest to, że może są jakieś inne sposoby, bo możesz się czuć trochę bardziej podatna na różne takie problemy w takiej formie online. Po prostu. Thank you, Debbie. Okay, Eva C. has a question. I'll read it in Polish first. Dziękuję, Debbie. Mam pytanie o anonimowość i krok 9. Czy przy robieniu 9 kroku zawsze mówisz, że jesteś w AA? I dlaczego robisz to zadośćuczynienie? Okay, so Eva has a question about anonymity and step 9. So when making amends, doing the step 9, do you say you're in AA and why you are making this amends? Great question. Thank you. Thank you for all the questions, by the way. So in our big book, there is reference to that. W naszej wielkiej księdze to opisują.
I dziękuję wszystkim za super pytania. I Ewa, to też super pytanie. It says, simply we tell him that we will never get over drinking until we have done our utmost to straighten out the past. No i tam w naszej Wielkiej Księdze, tam przy 9 kroku jest opisane, że mówimy mu wprost, że nigdy nie przestamy pić, jeśli nie zrobimy wszystko w naszej mocy, żeby wyprostować naszą przyszłość. It goes on to imply that most of the people know that we have been a drunk and we're not drinking anymore. No i tutaj zdają do zrozumienia, tak? Dają do zrozumienia, że większość osób wie, że byliśmy pijakami i że już nie pijemy. There may be some people that you want to open up that conversation with, that you are in AA and you are here to clean up your side of the street. Jest możliwe, że są takie osoby, przed którymi chcesz się otworzyć i powiedzieć, że tak, jesteś teraz w AA i jesteś tutaj, żeby posprzątać swoją stronę ulicy. Or you can approach it that you've been doing a review of your life and seeing the harms done to you, whoever the person is they're talking to, and you would like to clean up your wreckage in that the harms that you have caused. Lub można zrobić to trochę inaczej i powiedzieć, że po prostu przejrzyłaś swoje życie, zdałaś z tego sprawy, że niefajnie się zachowywałaś, że zrobiłaś duży bałagan i jesteś tutaj, żeby posprzątać ten bałagan, poukładać to wszystko. So I think it depends upon who you are making the amends to, because family may be different than a distant friend that you harmed long ago, or someone is not very aware of your drinking. So it depends upon who is this person in your life. Chyba zależy, kim jest ta osoba, z którym robisz tą 9. Czy to jest, bo inaczej będzie z rodziną, inaczej będzie z jakimś kolegą z dawnej przeszłości, albo z osobą bliską ci teraz. To zależy, kto to jest, w jaki sposób to robisz. We break our anonymity when we feel it will be helpful. And I'll give you another example. Łamiemy tą anonimowość, jak uważamy, że to może być pomocne. I podam wam przykład. A friend of mine, while drinking, was dating a guy who they were drinking together, and she lent him some money. Jedna z moich koleżanek to spotykała się z drugim alkoholikiem i dużo pili razem i ona mu pożyczyła trochę pieniędzy. They broke up. He would go on to get sober, and as part of his ninth step amends, he paid back the money he borrowed. No i on potem wyczeźwiał i część jego zadośćuczynień było to, że oddał jej pieniądze, które pożyczył. She was still drinking, but she learned he was in AA, and that was her first example of Alcoholics Anonymous, which made her think, wow, there may be something to this. No i ona nadal piła, jak to się wydarzyło. I on był takim pierwszym przykładem dla niej anonimowych alkoholików, gdzie ona tak zauważyła, że wow, to może coś w tym jest. So you just never know how it may be used for good in the process of your amends. Nigdy nie wiadomo, w jaki sposób to może pomóc w tym, jak robisz te zadośćuczynienia. Thank you, Debbie. And I think it's 7 o'clock and there's no more questions. So Sydney, over to you. Oh, and just one more thing. 7th tradition. So just to remind everybody, we are self-supporting through our own contributions. The link is in the chat.
Przypominam wszystkim o 7. tradycji, opłacamy naszego rozszerzonego konta Zooma i wszystko, co zostaje potem, to wpłacamy na BSK. Dziękuję.